Witajcie! Witajcie na kanale Family Hiking. Dzisiaj nietypowo, bo tak naprawdę nie robimy żadnej nowej eksploracji. Jesteśmy blisko Słopnic, jesteśmy na wzgórzach Dzielca. Jesteśmy na rekonstrukcji zrzutów arianskich 79. O, leci 79. rekonstrukcji zrzutów arianskich, jakie miały tutaj miejsce na Dzielcu z 10 na 11 lipca 1944 roku. Całkiem niedawno robiliśmy film tutaj w Mogielicy, na początku maja, w cieniu Mogielicy, taki 3 części. Między innymi główna część tych filmów, 2, dotyczą historii lotnictwa tego terenu. O kurde, jest. Niesamowite. Samoloty latają w tle. O co chodzi? W jednym z odcinków, wrzucę zresztą tutaj linka, szukałem miejsca katastrofy niemieckiego bombowca Henkel H11, który rozbił się na zboczach Mogielicy w styczniu 1944 roku. Udało mi się zejść do potoku, gdzie te szczątki leżały, gdzie jeszcze te szczątki są wydobywane przez ludzi. Także zapraszam do filmu, bo całkiem fajna eksploracja. Natomiast tak naprawdę te tereny to jest historia AK, historia partyzancka i historia lotnictwa alianckiego. Właśnie ze względu na różnego rodzaju zrzuty, operacje powietrzne. Ale powiem zaraz więcej o tym, bo historia jest bardzo ciekawa. Dobra, wykorzystam moment, że jest cicho i o co chodzi z tym zrzutowiskiem. Tutaj jesteśmy na miejscu, na stoku Dzielca Góry i jest tak zwane zrzutowisko Sójka o numerze 401. To było zrzutowisko Armii Krajowej, które było przygotowywane jako jedno z kilku funkcjonujących na tych terenach. Było chyba jeszcze w Gorcach Wilga, gdzie właśnie alianci mieli dokonać zrzutu zaopatrzenia dla Armii Krajowej. Różnego rodzaju sprzętu, materiałów wybuchowych, materiały saperskie itd. Pierwsza próba, co ciekawe, nieudana, 3 na 4 lipca 1944, skończyła się dość tragicznie, bo 3 maszyny Halifax, które wystartowały z południowych Włoch, nie znalazły ze względu na trudne warunki atmosferyczne, nie znalazły celu tutaj. Zawróciły, a jeden z nich został zestrzelony nad Jugosławią. Cała załoga zginęła. I dopiero udany zrzut miał miejsce tydzień później, z 9 na 10 lipca 1944 roku. Właśnie tutaj 2 samoloty Halifax wyleciały. Jeden dotarł do celu, drugi zgubił się we mgle, zrzucił tylko ulotki propagandowe nad Belgradem. A ten pierwszy dokonał zrzutu. Kilkanaście zasobników, pojemników sprzętem wylądowało, zostało tutaj przechwycone przez Armię Krajową i rozdzielone. No i właśnie jesteśmy tutaj na tych terenach. Ja zrobiłem film o tym zrzutowisku. Byliśmy tutaj w maju, bodajże 1 maja, bo tutaj zupełnie inaczej. Było pusto, nie było ludzi, nie było tych samolotów. I właśnie tam sporo opowiadałem na tym filmie o tej idei, czym to były te zrzuty, ale także poświęcamy dużą część tego filmu właśnie historii lotnictwa alianckiego. Także wrzucam linka tutaj do góry. Bardzo fajny film. Zresztą dzieci tam fajnie wystąpiły, więc w ogóle super akcja. I właśnie wtedy na tym filmie zapowiedziałem, że będę tutaj 9 lipca 2023 roku, żeby zobaczyć tą imprezę tutaj niedaleko Słopnic, niedaleko rodzinnych stron. On naprawdę przyciąga ludzi. Ja zaraz pokażę, jakie tutaj są tłumy. Nie będę tam filmował, bo nie chcę uchwycić jakichś postronnych gapiów, ale będzie się dużo działo. Będą przeloty, będą skoki spadochronowe, będzie zrzut zaopatrzenia i uwaga dla dzieci, zrzut słodyczy. Także wszyscy będą zadowoleni.
A w ogóle piękne tereny. Ja właśnie w tych filmach o Mogielnicy tutaj strzelają. W tych filmach o Mogielnicy też skupiłem się na pięknie tutaj tego Beskidu Wyspowego. Sami zobaczcie. Generalnie ludzi jest bardzo dużo, tak jak mówiłem. To jest atrakcja lokalna tutaj i ludzie tutaj przyjeżdżają dość tłumnie i strzelają. Zobaczcie sami. Chcemy podziękować gorąco, więc bardzo prosimy. Tyle ludzi, jak tutaj byłem 1 maja. Chodziłem po tej polance, kręciłem z drona. Nie było nikogo, ale widziałem, że tak się skończy, że będzie sporo ludzi. Nie wiem, co to za strzały, ale robi dużo hałasu. Także idę połączyć się z rodziną i będziemy nagrywać, jak będą latać i skakać zaraz, bo po to tu przyjechaliśmy. Teraz główna atrakcja, zrzut cukierków dla dzieciaków. To jest lepsze niż te zrzuty zaopatrzenia dla AK. Po prostu chyba wtedy nie było takiego entuzjazmu, jak zrzucali granaty i broń. Dzieciaki mają po prostu fan. Ale fajnie, że coś takiego robią, bo chodzi o to, żeby tych najmłodszych z tą historią zaznajamiać. Także bawimy się na całego. Dzieci gdzieś już przepadły, bo jak usłyszały cukierki, to wsiąkły po prostu. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? To jest mega fan. To jest mega fan. Pilot robi kolejny nalot. Także taka historia na wesoło. W ogóle fajnie, bo są jakieś sprzęty, właśnie robiłem sobie zdjęcie w hełmie niemieckim na motorze. Także i mali, i duzi znajdą tutaj coś ciekawego. Samolot lata naprawdę nisko. I zrzuca cukierki. To jest XXI wiek, wersja soft z zrzutów alianckich, tylko na Dzielcu. Jest, tak? Ja z tej patrzę, ale nie jest. Cukierki to Już chyba pozbył się wszystkich zapasów cukierków i wraca do bazy we Włoszech zatankować i uzupełnić cukierki. Jak tam, Iza? Złapałaś cukierki? tak.
Się udało, się udało. O kurczę. W takim razie telefon będzie... To nietypowo dzisiaj jest, nietypowo. Ja przeważnie Musimy tam unikam takich przeludnionych miejsc. Wolę turystykę pożegnał, a więc... na uboczu, z dala od tłumów. No ale cieszę się, że zrobiliśmy ten wyjątek, bo jest klimat, o to chodzi. Prosimy papierki, Jak tam dziewczynki? Ile cukierków znalezionych? papierki przed i zapraszamy w przyszłym... No teraz wyobraźcie sobie, że ci partyzanci z AK też tak biegali, tylko za amunicją i granatami, jak im tutaj zrzucali 79 lat temu. 15, proszę. Ile ma 15? Ola? 16. 5. 5. To może idź tam jeszcze do bazy uzupełnić coś. A gdybym był trochę młodszy, pewno też bym biegał za tymi cukierkami. Ale trzeba filmować, dokumentować. Ale najlepsze, że pogoda dopisała, bo upał dzisiaj niesamowity i słońce. Trochę odszedłem na bok, bo jest ciszej, spokojniej i nikt nie biega pod nogami. Także mamy element zabawowy dla dzieciaków. Fajnie, bo tak jak mówiłem na tym filmie w Cieniu Mogielicy o tych lotniczych śladach, że tego typu imprezy przyciągają ludzi tutaj. Fajnie ludzie przyjeżdżają, tak jak my z Krakowa, z innych okolic i bawią się dobrze i o to w tym chodzi. O to w tym chodzi, czyli historia, coś ważnego, prawda? Ale też w wersji light, w wersji takiej zabawowej, żeby właśnie od najmniejszego te dzieci uczyć. Nie polatam dzisiaj dronem, bo strefa tutaj przez organizatorów została wyłączona kompletnie z lotów. Zresztą widzieliście, jak te samoloty nisko przelatują. No latanie tutaj dronem byłoby niebezpieczne i można za to pójść do więzienia, a nie zamierzam. Natomiast tak może pokrótce, bo te filmy były dedykowane do właśnie tego lotnictwa alianckiego. To zrzutowisko Sójka, natomiast były jeszcze inne zrzutowiska. Czy generalnie tutaj też chyba w sierpniu 1944 roku u podnóża Mogielicy miejscowe oddziały AK zebrały około 30 lotników alianckich, ludzi ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, z Południowej Afryki, z Kanady, którzy gdzieś tutaj się rozbili, zostali przechwyceni przez tych żołnierzy AK, czy też uciekli z obozów niemieckich i po prostu chciano ich przerzucić na stronę aliancką, na stronę amerykańską. To byli ludzie, którzy walczyli w II wojnie światowej, ale ich teatrem działań była Polska, były tereny Polski. Brali udział w różnego rodzaju zrzutach, czy nalotach, bombardowaniach różnego rodzaju infrastruktury, przemysłu niemieckiego, przemysłu wojennego, czy też między innymi latali ze zrzutami do Powstania Warszawskiego. Jak wiemy, Rosjanie nie udostępnili lotnisk, chcieli, aby powstanie się wykrwawiło. Stąd też ci heroiczni, bohaterscy lotnicy latali z południowych Włoch, ryzykując swoje życie, zdrowie oraz swoje maszyny, żeby pomagać powstaniu. I o tym należy pamiętać, bo wspaniała karta bohaterska historii, czynów bohaterskich. Co ciekawe, ci lotnicy ostatecznie na skutek różnych zawirowań zostali przechwyceni przez Armię Czerwoną i dopiero parę miesięcy po zakończeniu wojny dotarli na stronę aliancką. Ale więcej mówimy o filmie, nie chcę tutaj się powtarzać, bo dzisiaj jesteśmy bardziej piknikowo, bardziej zabawowo, dokumentujemy, bawimy się, bierzemy udział tutaj w różnych konkursach, zabawach, bo o to w tym chodzi. Nie zawsze na poważnie. Nie zawsze trzeba eksplorować, nie zawsze urbex. Można też po prostu mieć niedzielny piknik z dziećmi. O kurde!
Proszę. Tutaj jeszcze członkowie tajnego oddziału AK, Iga, Jola, kryptonim Burza i Wilk jeszcze dokonują eksploracji terenu i szukają pozostałości zrzutów alianckich w postaci cukierków. Prawda, dziewczyny? Ważna misja? No. To Niemcy strzelają, nie przejmujcie się. Szukajcie dalej słodyczy. Myślisz, że tu są? Ja nie wiem. Kolejna atrakcja dla dzieciaków. Przejażdżka samochodem wojskowym. I wcale się nie boją. Także fajna sprawa. A tutaj goście jeżdżą na motorach i też wożą dzieciaki. Ja zresztą mówiłem na tych filmach, że tutaj działa takie towarzystwo pasjonatów, ludzi naprawdę, którzy robią dobrą robotę, tak zwane Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych pierwszego Pułku Strzelców Podhalańskich AK, których serdecznie pozdrawiam, bo to fajnie naprawdę goście są i to oni między innymi tutaj organizują razem z gminą te zrzuty, rekonstrukcje, są przebrani tutaj za żołnierzy polskich, niemieckich, te sprzęty to też chyba oni, także no niezła impreza naprawdę. Jak było? Jak przejażdżka? Fajnie. Co wam się najbardziej podobało? Wszystko? Wszystko? A nie Chodź, bałyście pytał, się? jaką piosenkę. Ile psów do mnie. Czyli co, fajna impreza? Dobrze, że tu przyjechaliśmy? Dobrze, że tu przyjechaliśmy? No. I o to w tym chodzi, żeby na koniec dnia wszyscy byli zadowoleni, nie tylko rodzice, którzy mają fioła na punkcie takich rzeczy, ale także dzieci, które staramy się tutaj pozytywnie zarazić tą pasją i pokazać, że historia, że zwiedzanie, że ruiny, bunkry, zamki nie muszą być nudne, bo można robić to w wersji fun. Ludzie się już powoli rozchodzą. Jeszcze ktoś tam strzela strasznie, ale sami widzicie, że teren już opustoszał mocno. Także i my się zbieramy. No było fajnie, było fajnie. Widzieliśmy sporo samolotów, zrzuty słodyczy, skoki spadochronowe. Dzieciaki przejechały się samochodem wojskowym. Ja poprzymierzałem jakieś gadżety, hełmy, kamizelki kewlarowe i pozowałem z bronią. Także każdy znalazł coś dla siebie. Taki trochę nietypowy odcinek, ale tak też spędzamy czas, też się tak bawimy. Także dzięki, że wytrwaliście. Zapraszam do obejrzenia serii o Mogielicy, w cieniu Mogielicy. Wrzucę zresztą tutaj linka do trailera, dość krótkiego, gdzie jest zapowiedź tego, co wtedy robiliśmy, łącznie z linkami już do wszystkich filmów tematycznych. Także zapraszam, bo i legiony Piłsudskiego tutaj były. Potyczka z Rosjanami z listopada 1914. Piłsudski w ogóle był w tych rejonach. I mamy tą tajemniczą katastrofę Henkla, niemieckiego bombowca na wschodnim stoku Mogielicy w styczniu 1944. Do tej pory ponoć jeszcze znajdowane są szczątki tego samolotu gdzieś tam w potoku. Miejsce bardzo niedostępne. Jest tablica, ale sama katastrofa była w jarze tego potoku. Ja tam zszedłem. No i w końcu mamy Mogielicę, czyli perełkę tutaj Beskidu Wyspowego oraz właśnie historię tutaj zrzutowiska Snika na Dzielcu. Także, no i oczywiście wszystko w pięknej przyrodzie tutaj Beskidu Wyspowego. O, tam on tu jedzie, więc się przesunę. Także działo się wtedy w maju dużo. Cieszę się, tak jak zapowiadałem, że wrócimy w lipcu na te tereny, że zobaczyć te zrzuty, poczuć jeszcze tą historię, niejako zamknąć ten tryptyk tych filmów, no i pokazać wam, co żeśmy robili, jak się bawiliśmy. Także dzięki, trzymajcie się, a
Jeszcze rzut oka na panoramę.